Witam, witam. Jak się czujecie? Dzisiejsza bajka ma tytuł Chleb powszedni. Na stole w kuchni leżał chleb i czasopismo o nazwie Chleb powszedni. W którymś momencie, gdy tak leżały obok, chleb postanowił porozmawiać z czasopismem. Jak się nazywasz? Chleb powszedni. O! Jakie dziwne. Ja też jestem chlebem. Może nawet ci, którzy mieszkają, gospodarze tego domu, jedzą mnie każdego dnia, spożywają, a na zaczynie robią kolejne chleby. Wszystko to moja rodzina. Fajnie, rzekł chleb powszedni. Ale wiesz co? Ja chyba jestem ważniejszy jak ty, powiedział chleb powszedni. Ważniejszy? No coś ty. Jakie to ma znaczenie? Na pewno jesteśmy i ty i ja potrzebni w tej rodzinie, skoro ciebie kupili, mnie też, a może mnie nawet upiekli, już nawet nie pamiętam. Coś ty. Ja jestem ważniejszy, rzekło czasopismo. I w tym momencie do kuchni weszła gospodyni. Spojrzawszy na czasopismo o nazwie Chleb powszedni, podeszła do niego, otworzyła, przejrzała i rzekła: o, muszę przeczytać tutaj z 2 albo 3 artykuły. Już trochę przejrzałam, ale jeszcze mam coś do czytania. Chleb powszedni rozpromienił się radością. No właśnie, jestem najważniejszy. I w tym momencie gospodyni spojrzała na chleb leżący obok i poszła po nóż do szuflady, ukroiła 2 pajdy chleba, posmarowała masłem, na wierzch położyła trochę sera żółtego, pomidory, sól, pieprz, cebulka, wszystko na talerz. Zagotowała wodę na herbatę, usiadła do stołu i zjadła śniadanie. Chleb powszedni, który leżał w kuchni, dalej koło chleba, tylko go trochę było mniej, zmartwił się ogromnie. Chciałem być najważniejszy. Już się zapowiadało, że jestem najważniejszy. A tu, no i co? A chleb, który koło niego leżał, rzekł: i ty jesteś ważny? I ja jestem ważny. Wiesz, każdy ma jakieś zadanie w życiu. Po co się ścigać? Po co konkurować? Ty jesteś ważny i ja jestem ważny. No tak, ale wiesz, ja tam lubiłem konkurować. No tak, ale mówisz teraz w czasie przeszłym. Co się w tobie zmieniło? No tak, rzeczywiście zmieniło się. W końcu gospodyni, czy ci, którzy mieszkają w tym domu, mogą raz ze mnie skorzystać, raz z ciebie, w ramach tego, co każdy z nich potrzebuje. Koniec z konkurencją. Widzisz? Gdy przychodzi czas zmiany, zmiana się zadziewa w życiu. No tak, ale to wszystko dzięki tej sytuacji, dzięki rozmowie z tobą i dzięki temu, że mądrość w końcu do mnie trafiła. Wszystko jedno, dzięki czemu. Najważniejsze,
że już to jest. Zastanówcie się, z kim, z czym wy w życiu konkurujecie i jakie są rezultaty tej konkurencji, czemu ona służy, dlaczego ją stosujecie i kiedy może z niej już zrezygnujecie. Odpowiedzi na pytania pozwolą wam lepiej siebie poznać. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, cześć wam.